Dzień dobry, witajcie, tutaj Agata z Tur Polka w Turcji. Dzisiaj mam dla Was nową serię filmów. Seria będzie turystyczna, jako że wiecie, ci, którzy mnie oglądają od dawna, to wiedzą, że od kilkunastu lat, jak tylko zaczęłam mieszkać w Turcji, jestem cały czas, zajmuję się profesjonalnie turystyką i bardzo mnie interesuje w tej chwili los turystyki tutaj w Alanii w dobie koronawirusa, czy też w dobie po koronawirusie. Dostaję też bardzo dużo od Was pytań, jak w tych nowych, dziwnych czasach będą wyglądały hotele, jak będą wyglądały wakacje. Zrobię taką serię kilku filmów, gdzie pokażę Wam, jak różne odłamy branży turystycznej sobie tutaj radzą. Czyli będą hotele, będą restauracje, kawiarnie, plaże. Zobaczymy, co tam jeszcze. Mam nadzieję, że uda mi się Wam pokazać i opowiedzieć, jak w tych nowych czasach radzą sobie Turcy i czy przyjazd tutaj jest dobrym pomysłem. To już każdy z Was oceni sam. Turcja wymyśliła coś takiego jak certyfikację hoteli i obiektów gastronomicznych. Są pewnego rodzaju wymogi, które hotele, czy restauracje, czy nawet firmy transportowe muszą spełnić, żeby dostać taki certyfikat. To nie jest obowiązkowe, to chodzi o higienę, pewien standard obsługi, o czystość, o sprzątanie, o takie rzeczy. Jeżeli takie wymagania są spełnione, to wtedy hotel, czy dany obiekt otrzymuje certyfikat. Można to znaleźć na liście rządowej, ja dam link w opisie filmu, można tam znaleźć, jest taka wyszukiwarka w języku angielskim też, gdzie wszystkie obiekty, które mają certyfikaty lub które się w tej chwili starają i oczekują na certyfikat, można sobie znaleźć. Tak jak mówię, taki certyfikat nie jest obowiązkowy, on jest dobrowolny. To pozwala klientowi potencjalnemu lub obecnemu klientowi danego miejsca być pewnym, że pewne standardy higieny są zachowane, że personel został przeszkolony. Tam są regularne kontrole. Zresztą nie wiem, jak to wygląda dokładnie, ale dowiemy się za chwilę. Taka certyfikacja rozpoczęła się od 1 czerwca i cały czas na tej stronie rządowej te nowe obiekty dochodzą i cały czas zgłaszają się nowe obiekty i oczekują na certyfikat. Najwięcej z całej Turcji wniosków o certyfikaty złożył właśnie rejon Antalii, czyli ten nasz turystyczny region Antalii, nasza prowincja, ale w tym najwięcej certyfikatów, na ten moment 20 certyfikatów otrzymały hotele z Alanii właśnie. No i wciąż całkiem spora liczba jest w trakcie oczekiwania. Na ten moment ponad 200 hoteli złożyło takie wnioski. To jest hotel Xperia Saray Beach, który jest w samym centrum Alanii przy plaży Kleopatry. No i zobaczymy, jak wygląda taki hotel, który właśnie zdobył certyfikat. Na początek na wejście są oczywiście paski oddzielające. Wiadomo, że jak jest więcej turystów, robi check-in w jednym momencie, znaczy kwateruje się w hotelu, no to nie mogą stać blisko siebie, więc jeden tu, kolejny dalej. Tu jest zaraz przy wejściu stanowisko pielęgniarki i informacje o tym, że hotel otrzymał certyfikat. Mierzenie gorączki na dzień dobry. Tam mam 36,3. Kwalifikuje się. Agata Brązarek. Biorą ode mnie imię i nazwisko i w razie gdyby... O! Pakiet powitalny. Co jest w środku? Jest tak, odkażacz, jest maseczka, są rękawiczki, jest taka pojedyncza chusteczka nawilżana z wodą polańską i tutaj informacje po turecku, ale pewnie jak gdyby się znał inny język, to będzie na przykład po angielsku. Evet. Tamam, i od razu maseczka na mnie. I już teraz musimy wejść. Ok, to idziemy. Tutaj są wszystkie, od razu na wejściu, wszystkie zasady związane z bezpieczeństwem, co należy robić, czego nie można robić. Czyli, że trzeba nosić maseczkę na terenie hotelu, częste mycie rąk, odkażanie się i tak dalej. Tutaj wszędzie są też te paski oddzielające. Idziemy do recepcji. I tutaj też przy kontuarze nie można być za blisko, tylko trzymać się tej linii, która jest tu. Tu jest odkażacz, który jest w wielu miejscach w całym hotelu, więc tu można sobie na bieżąco ręce odkażać. Jest bezdotykowy oczywiście. I teraz załóżmy, że jest taka sytuacja, że przyjeżdża się z lotniska, no i do czasu Twojego check-inu jeszcze zostało jakieś tam kilka godzin na przykład. Więc zostawiamy bagaż w pokoju bagażowym i na przykład idziemy sobie na plażę. I co teraz się dzieje? Wkładam tutaj swoją walizkę, wyobraźmy sobie. I teraz Pan pojawia się z...
Pan po prostu dezynfekuje całkowicie naszą walizkę, tak żeby w razie gdyby z lotniska, jeżeli przyjechały z nią jakieś bakterie, no to już ich nie ma. Aha, jest tutaj izolatka, więc gdyby się zdarzyła sytuacja, że jest jakiś podejrzany pacjent, turysta, któremu codziennie wychodzi jakaś podgorączka, 39 stopni, coś takiego, to jest specjalny pokój zaraz tutaj przy recepcji, pokój izolatka. Czyli dopóki nie przyjadą służby medyczne, to ten delikwent przebywa właśnie w takim specjalnym pokoju izolatce, który przypomina normalny pokój hotelowy oczywiście. Zakwaterowaliśmy się i teraz co się dzieje? Idziemy do pokoju, no więc jedziemy zobaczyć, jak to wygląda w pokoju. Maksimum 2 kişi kullanabiliyor bu asansörü ve şimdi asansörde göreceksiniz yerde yine sosyal mesafe alanı gösteren bir işaret olacak. Ta winda normalnie jest 4-osobowa, ale z powodu koronawirusa jest na 2 osoby tylko, także tylko 2 mogą wchodzić w tej chwili do windy. I tutaj są takie naklejki. Tutaj są takie naklejki, które pokazują, gdzie można stać. Na wszystkich piętrach, tak jak widać, są odkażacze. Wchodzimy do pokoju. Wow! To jest chyba pokój specjalny. Jejku, jaki pokój! To jest hotelowy basen, a tu już plaża Kleopatry. To jest widok. Rewelacja. A, zobacz Tania. No weź, bo ja już się rozmarzyłam. Yaklaşık olarak biz misafirden 2 veya 3 saat gibi bir süre istiyoruz misafirden. Misafir dışarıda havuzda ve denize girerken o süre esnasında oda ilk önce bu leve cihazıyla temizleniyor. Temizlendikten sonra normal genel temizliği housekeeper, roommate'ler yapıyor. Yaptıktan sonra son bir dezenfekte ederek odayı yaklaşık olarak 1 saat boyunca havalandırıyoruz. Havalandıktan sonra misafirlerimiz kolayca güzel bir şekilde girebiliyor. Bunu kaç günde bir ya da her gün mü, nasıl oluyor? Misafirimizin talebine göre. Aha, anladım. Ama check-out olan odaları sürekli olarak dezenfekte ediyoruz. Yeni gelen misafirlerimiz için. Evet. Tamam, tamam. Ve normal temizlik tabii her gün Tabii, yapılıyor. tabii, Bunlar tabii, normal tabii. böyle ekstra bir şey kullanılıyor mu orada? Bol bol çamaşır suyu. Yerler için özellikle yerlerde virüsler en fazla yere yapışıyormuş. Ve özellikle metal kısımlarda. Evet. Hoppa. Jak wiele hoteli tureckich ma swój hammam, czyli właśnie turecką i saunę. I też jest wymagany certyfikat, żeby taka sauna została otwarta. W tej chwili jest remont i ma być otwarty niebawem. Teraz idziemy zobaczyć, jak wygląda restauracja. Pokażę Wam, jak tutaj wyglądają te wszystkie normy bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o jedzenie i o posiłki. Na dzień dobry, jak się wchodzi, dostaniemy oczywiście wodę kolańską, czyli odkażanie przed jedzeniem. I teraz jak wygląda kwestia posiłku, bo to właśnie jest najbardziej kontrowersyjną kwestią. Hoteli w systemie all inclusive, więc jak ten all inclusive ma wyglądać? Jak widać, tutaj jest czerwona taśma i naklejki na podłodze. I teraz my jako turyści podchodzimy sobie tutaj po tej stronie, a po tej stronie jest obsługa. Więc obsługa, tutaj jest na przykład, akurat nie przyszłam w porze posiłku, żeby Wam to dokładnie pokazać, ale wyobraźcie sobie, że tutaj jest teraz bufet sałatkowy i jest obsługa oczywiście w maskach i w tych takich, i w rękawiczkach, która podaje wskazane przez nas potrawy, więc my wystarczy, oni biorą talerze stąd, tutaj są talerze, więc tych talerzy my nie dotykaliśmy wcześniej i dostajemy od nich świeży talerz z wybranymi przez nas sałatkami. To są do personelu naklejki. Podchodzi tutaj osoba po posiłek, to pracownik stoi właśnie tu, czyli bierze stąd jakieś tam danie i podaje w ten sposób, tak żeby, to jest po to, żeby nie zbliżać się za bardzo do tej osoby, czy żeby nie zmieniać pozycji, żeby pamiętać o tym odstępie. Kolejne naklejki, ale to już są dla nas. Tutaj są podawane dania na ciepło, więc tutaj możemy podejść i poprosić, stanąć na tym i poprosić kucharza o konkretne danie. I idziemy sobie po prostu dalej. Żeby nie robić sztucznego tłumu, żeby nie grupować się, możemy stać tylko na tych miejscach, gdzie są czerwone naklejki. Tutaj z kolei jest dział napojów, ciepłych
ciepłych i zimnych. Najpierw tutaj zimne napoje, to wszystko co jest oddzielone tymi czerwonymi taśmami, to wiadomo, że my tutaj możemy iść jako turyści, jak to się mówi, ludzie, którzy mieszkają w hotelu. Goście hotelowi? Goście hotelowi. Idą sobie tutaj można sok z pomarańczy sobie wycisnąć, tutaj można zamówić sobie jakąś kolej i tak dalej z baru. I zawsze zatrzymywać się, jeżeli prosimy obsługę o coś, to zatrzymujemy się tylko na tych czerwonych naklejkach. A tutaj z kolei jak są te napoje gorące, jak kawa, herbata, kawa po turecku i tak dalej, to tutaj zawsze jest pracownik hotelu, który te napoje podaje i on zawsze jest w rękawiczkach i podaje je na tacy. Tutaj są stoliki dwuosobowe, jak widać, no chyba że jest rodzina, to może sobie siedzieć więcej osób. Odstępy są kaç metre? Aralar var. Masanın arası 1,5 metreden daha fazla. Więcej niż 1,5 metra jest między stolikami. En fazla 2 kişi oturabilir ama aile olunca tabii... Aile olursa aile masamız burada. Są też stoliki rodzinne dla większej ilości osób. I na każdym stoliku są tutaj jednorazowego użytku chusteczki nawilżane, cukier, sól i taki odkażacz. Tutaj przy wejściu na tej wycieraczce jest odkażacz, który powoduje, że jak przejdziemy, to nam się odkażają po prostu podeszwy butów. Super sprawa. Oczywiście w restauracji musimy przebywać w maseczkach podczas składania zamówień i brania wszystkich produktów, ale jak już usiądziemy przy stoliku, to maseczki możemy zdjąć. A teraz jesteśmy na basenie. Już po wyjściu z hotelu można zdjąć maseczkę, bo jesteśmy na otwartej przestrzeni i odetchnąć. Także tak jak widać tutaj na terenie basenu czy plaży możemy już chodzić bez maseczek, ale obsługa jest w maseczkach. Stay here! Zasady tutaj są wszędzie takie same, czyli też odległość między stolikami, duża przestrzeń. W barze, jeżeli chcemy sobie zamówić coś do picia, przy basenie albo na plaży, to podchodzimy i wskazujemy obsłudze, czy mówimy obsłudze co chcemy. Oni są w maseczkach, są w rękawiczkach i możemy tylko zbliżyć się do nich na określoną odległość. Tu nawet jest recykling we wszystkich kolorach tęczy, więc super. To się rzadko widuje tutaj. A ten śmietnik jest osobno tylko i wyłącznie na maseczki i na rękawiczki, czyli na odpady medyczne. Plaża, którą posiada hotel, jest prywatna, więc akurat oni mają super w ogóle warunki. Nie trzeba nigdzie iść, tylko wszystko jest na miejscu, i basen, i plaża. Plaża Kleopatry, czyli jedna z tych najsłynniejszych plaż i w Turcji, i w ogóle w Alanii numer 1. Są tutaj leżaki już jak gdyby w cenie noclegu, więc już za nic ekstra nie trzeba płacić. I co? I one mają też symbol błękitnej flagi, czyli to świadczy o tej wysokiej jakości piasku i wody, która tutaj jest plaża piaszczysta, z bardzo łagodnym zejściem do wody, więc też dla dużych, dla małych, dla nieumiejących pływać się to wszystko świetnie nadaje. No i zobaczmy, jak to wygląda na plaży. Istotne to przede wszystkim odległość między leżakami. Są po 2 leżaki, więc więcej jak gdyby nie można się grupować, chyba że jest się rodziną. No to wtedy rodzina może sobie jakby zsunąć więcej leżaków, ale generalnie są po 2 leżaki i też duży odstęp między leżakami. I właściwie to wszystko. Jakby żadnej różnicy z normalnymi wakacjami. Jeżeli chodzi o ten certyfikat, to też pytałam tutaj pana, jak wygląda kwestia zdobywania certyfikatu przez taki hotel. Czy to jest trudne, czy to długo trwa? To generalnie bardzo długo trwa. To jest około 2 miesięcy pracy ze spełnieniem tych wszystkich warunków, które są wymienione przez rząd. I co więcej, jak wygląda? No, najpierw przyjeżdża ktoś z rządu, kto wszystko oczywiście kontroluje i sprawdza krok po kroku, czy wszystkie wymagania są spełnione. Ale kolejna kwestia jest jeszcze taka, że w trakcie, jak już hotel operuje normalnie, to wysyłani są tak zwani ukryci klienci, którzy sprawdzają, czy nie nastąpiło żadne jakieś zwolnienie, poluzowanie zasad. Także oni nawet się niekoniecznie muszą orientować, że ktoś w tym hotelu w tej chwili jest, kto ich w tym momencie właśnie kontroluje. Jeszcze muszę dodać, że ten hotel operował praktycznie przez cały okres pandemii,
Przez cały okres kwarantanny cały czas był czynny. Bardzo dużo hoteli w Alanii jest nadal zamkniętych i było zamkniętych wcześniej, a są otwarci od marca i normalnie przyjmowali turystów, z czego dowiedziałam się, że dużo osób, które tutaj mieszkają, nawet obcokrajowcy czy Turcy, którzy po prostu już mieli dość tej pandemii i tej kwarantanny, przyjeżdżało tutaj właśnie do tego hotelu na chociaż dzień czy na kilka dni po to, żeby trochę po prostu sobie odpocząć i zażyć innej atmosfery, kiedy nie można było wychodzić z domu. Także to tylko świadczy o tym, jak ten hotel jest tutaj ceniony w Alanii i w okolicy. Jest to naprawdę jeden z fajniejszych hoteli. Dziękuję bardzo za pomoc panu Burakowi, który nas po hotelu oprowadzał i Alanya'da görüşürüz o zaman. İnşallah. Misafirlerimizin hepsini bekliyoruz. Şimdiden hoşça kalın. Teşekkürler, görüşürüz. Do zobaczenia i dajcie znać w komentarzach, czy podobał wam się ten filmik i co jeszcze chcielibyście w takiej serii zobaczyć. Dzięki wielkie, cześć!